trasę. A jeszcze Szwecja. Pantalon! Wow, to nowo świecące. Czemu mi tu ABS się oświetlił? Zrobimy reset twardy. Czy wy zauważyliście, że my jesteśmy w porcie i nie było ani jednej zwężki? A czy tam według was trzeba dowód do ciężarówki, czy nie? Idziemy. O, jakie świeże powietrze. Dobry? A to palety są. Ja myślę, co to tak fajnie lasem pachnie. To palety. Ale tego mi zawsze w trasie, wiecie, brakuje. Świeżego powietrza właśnie, dlatego lubię gabaryty. Tam teraz, ale by się fajnie teraz po polach stało. Co prawda zimno. Tam się idzie, nie? Pamiętacie? Czy tak? O tam, jak tutaj jest port, to jest w tym budynku Polferis chyba, nie? Chyba tak. No dobrze, to kawałek się trzeba przejść. W zasadzie to mogłam tam pojechać na parking przecież, zameldować i przyjechać tu. Ale tu chyba przejście jest, z tego co pamiętam. A też dobrze się troszeczkę poruszać i poddychać jodem. Będę zdrowa. Tu co jest? A, tunel. No i jesteśmy. Warum so kalt? Tutaj się wchodziło dobrze. Ja mam numer rezerwacji, tak? Nie ma tam po tych, Po tablicach, tak? Ja może mam. A, mam numer biletu. SP21, to jest takie coś, tak? Któregoś razu ja to naprawdę zepsuję. Ciekawe, czy będzie jeszcze działać. No wypadł mi telefon z kieszeni i widzicie, jakie są efekty. Spróbujmy, czy działa, czy nie. Jak mnie słyszycie? Działa, czy nie? Ja już kupiłam sobie drugi. Nie wiem, czy wam mówiłam, czy nie, ale jak poprzedni mi się zepsuł, to się w ogóle okazało, że takiego w ogóle się nie da kupić w sklepie DJI. Pisałam do nich, powiedzieli, że niestety nie mają. Mają je cały od razu komplet chyba z mikrofonem albo coś w tym stylu. Generalnie sama ta końcówka jest nie do kupienia. No i niestety, ale na AliExpress jest do kupienia. Więc ta jest z AliExpress, końcówka i widzicie, że działa. Póki co działa dłużej niż oryginalna, ale to oczywiście jest kwestia tego, że te mikrofony u mnie to ciężko pracują i muszą sobie radzić w różnych warunkach. Natomiast mam już drugą ze sobą na wszelki wypadek, bo ja wiem, że dni tej też są policzone. I jak mi zostanie to w trasie, to będzie problem, nie? Good. Powiedzieli, że o 16 mogę przekraczać tę bramkę. Także spoko. To jest w ogóle ścieżka rowerowa. Mamy tyle czasu, że można by tak naprawdę pojechać jeszcze do centrum w sumie. Nigdy w centrum Świnoujścia nie byłam. A to są bunkry przecież. Jakie to jest zimno. Jak ja mam ten jod wdychać, jak to piździ, co? Jak oni tu jadą na wakacje wdychać jod, to oni w pokojach chyba wdychają ten jod. Wiecie co? Wydarzył się mały fuck up. Mianowicie taki, że otwieram lodówkę, a tam prawie wszystko rozmrożone. Chciałam sobie tylko łososia wyciągnąć. To jest taki, który wczoraj przyłożyłam do lodówki, więc on jest całkiem rozmrożony. Natomiast ja wiem, co się stało, bo Volvo lodówka się sama nie wyłącza. Baterie też tak nie zeszły, żeby aż się wyłączyła. Natomiast pewnie kuchenką, jak kładłam kuchenkę i gotowałam, no to pewnie je wyłączyłam. No więc takie coś. Tak częściowo jest porozmrażane wszystko, więc... 3 kawałki łososia są takie jeszcze, takie na wpół, ale 2 są takie, że całkiem. I pierogi też. Będziemy je teraz jeść. A na Polferis jest dobre jedzenie, więc to nic, jest tak czy inaczej na tyle wcześnie, że ja planowałam właśnie sobie dzisiaj zjeść łososia. I tyle, nie? I później coś tam ewentualnie wieczorem zjeść. A tu, wiecie co, zrobimy teraz tak, że z tą wodą uporządkujemy tutaj temat. Przelejemy do tych nowych baniek. I sobie zostawię tutaj jedną, a drugą schowam do, wiecie gdzie, do schowka. Podoba mi się ten koncept z tą taką mniejszą bańką, bo tam zawsze dużo miejsca zajmuje. Jak mam kłaść nogi, to jeszcze mam worek na śmieci i już nie mam gdzie. A tak będzie taka mała, to będzie spełniać funkcję i zawsze to jest łatwiej z nią. Mam nadzieję, że tak będzie działać, jak ja sobie wyobrażam. Ale sobie narobiłam, no. Będziemy dzisiaj 2 ryby, bo tam jeden jest dorsz, taki mam mniejszy kawałek i łosoś. Jesteśmy nad morzem, jemy rybę. No, tutaj nawet już cieknie. Oj. Co tu się dzieje? Bo to już się też nie zamyka, ale czemu mi się tutaj cieknie? A z tego kranu tutaj.
Hi. You want pictures for it? Yeah, no problem. Follow for it TikTok. Thanks. Super. Thanks. So you want me to get out, right? Yeah. Wait, a minute. Słuchajcie. Już bym normalnie ją tu zostawiła, ale wiem, że ona stąd spadnie też. Więc stawiam ją tu. No, czekajcie, bo idę zdjęcie zrobić z kierowcą. Thank you. No problem. Bye. You too. Wiecie, ja nie jestem aż taka cierpliwa. Będzie takie przelewanie. Co pachnie mi wylaniem, ale... No i co tutaj tam będzie? Może jak będę mieć te takie ładne bańki, to będzie mi się chciało naczynia myć. Jak myślicie? A co tam tyle takiego brudnego jest w tej bańce? Takie czarne drobinki, wiecie? Ciekawe. Jakiś osad czy co? No dobrze. A ty dostaniesz to, na co zasługujesz. Dzisiaj mam taki troszeczkę dzień płatnościowy i razem napisałam do tej bułgarskiej firmy, bo sprawdziłam, kiedy doszły dokumenty i akurat 30 wypadał termin płatności. Napisałam do nich, kiedy się mogę spodziewać płatności i od razu przekierowali mnie do działu płatności. Dział płatności pyta o numer zlecenia. No nic, jakiś tam... Pamiętacie tą trasę z Grecji do Hiszpanii? Tam było tyle niedociągnięć, że to mnie nie dziwi. Natomiast to, że odpowiadają w ogóle i że dokumenty zostały odebrane, to znaczy, że jest firma i adres istnieje. Więc zawsze to już jest, daje nadzieję, że wygląda na to, że zapłacą. Natomiast otwieram maila z księgowej, a księgowa mówi, no Pani Iwono, bo zwróciłam uwagę, że jest podwójna płatność od firmy X, powiedzmy, nie? No i tak piszę do nich, bo to z Volvega zlecenie jeszcze, a ja tego nie zauważyłam akurat. Akurat nie zauważyłam, tak wszystko ogarniam, gdzieś w którymś momencie, no widzicie, jakoś to pominęłam. No i właśnie do nich napisałam, że no dzięki, dzięki, w sumie to mi się podoba ta wasza polityka płatności, nie? Ale to już się kolejny raz zdarzyło w tej firmie, że właśnie zrobili podwójną płatność, więc tak przestrzegam tutaj wszystkich przewoźników, w sumie nie tylko przewoźników, bo to w każdej firmie się może zdarzać, żeby dobrze kontrolować działy księgowe i dobrze kontrolować swoje wychodzące płatności, no bo mi tak historycznie w ciągu roku się zdarzają jakieś 3, 4, 5 przelewów, które dostaję podwójnie. Od firm rodzinnych zazwyczaj, więc szczególnie jak jesteście firmami rodzinnymi też i dajecie jakieś tam właśnie, nie chodzi nawet rodzinne, po prostu mniejsze firmy takie, znaczy mniejsze, to 30 aut, nie? To może nawet mniej, nie? To jest, oczywiście dla mnie to jest duża firma, ale tak biorąc perspektywicznie, to jest jednak mała firma. Żeby dobrze tam patrzeć, przyglądać te płatności i przefiltrować nawet pod kątem podwójnego płacenia. Bo jak mi się to często zdarza, ja w takiej małej firmie od razu jestem w stanie wychwycić, że jest na przykład, ja zazwyczaj, nie? Bo po prostu każde zlecenie znam i na każde pieniądze czekam, więc po prostu widzę, co kiedy przychodzi. A widzicie tego akurat... Jakoś tak były same zlecenia akurat za Volvega od pewnych firm, więc nawet tak za bardzo nie kontrolowałam. I tu patrzcie, że przyszło podwójne nawet, więc kontrolujcie to, bo mogą pieniądze wam tam wypływać bokiem. Tak tylko tyle. Myślę, że to jest motyw, kiedy możemy zrobić marsz pożegnalny dla kuchenki i dla bańki. I oto jest ten smutny moment, kiedy kuchenka, która tak wspaniale się sprawdzała przez długie lata. Czy ja smażyłam na jeszcze słynne naleśniki? Czy nie? Nie pamiętam, czy to była ta, czy nie. Działała wspaniale przez długie lata, ale już ze względów bezpieczeństwa trzeba się z nią pożegnać. Czego nie powiem o bańce. Nie działała długie lata, nie jest wspaniała, ale też się z nią pożegnamy, więc idziemy. I od razu doleję płynu do spryskiwaczy, jeszcze kolejne śmieci wrzucę, będę miała większy porządek w tej chałupie. To się przyda. No i słuchajcie, jakoś tak się stało, że wkładałam ostatnie pożegnanie, jak robiłam, to się kamera nie włączyła. Więc może teraz będzie, ale już teraz to kolanie płynu nie jest utrwalone pod ostatnie pożegnanie. Szczególnie bańki mordercy. Co za płyn?
Kurde, no. Mały ten płyn jakiś. No już się to tylko zaleje i za chwilkę już nie ma. Zimno. Słuchajcie, rozbieram się i próbujemy, czy już wchodzimy w kolejny etap robienia swetra, pelerynki, czy jeszcze nie. Wydłużyłam teraz ten drut i teraz to wygląda o tak. Widzicie? To jest takie już dosyć duże. Mama ma rozmiar jakiś, nie wiem, 42, 44. Jak fajnie. Ale co z tego powiedzieć? Ja nie wiem, czy sobie takiego swetra nie zrobię w końcu sama. Czyli widzicie, jest takie coś. I teraz już będę robić ściągacz tak dookoła. Żeby to był taki efekt przytulenia. Czyli już tak właśnie zauważyłam, tak mi się zdaje, że jak tu już się będzie ściągać, to będzie fajnie. O, jaki on jest miły. Jaki on jest cudowny. Ja sama taki chcę. O, jaki ładny kolor też, nie? Jak mi pasuje kolor, to mamie też będzie pasować. A mi się zdawało, że ten golf, powiem wam szczerze, jest za długi, za wysoki. A patrzcie, że jak go zrobię o tak, całkiem, to jest wręcz jak na golf za niski. No ale jest okej. Nie wiem, czy jeszcze troszkę porobić, czy już schodzić z tym ściągaczem. Może jeszcze troszeczkę porobię, żeby nie był taki bardzo ciasny, ale z drugiej strony ten sens ściągacza takiego tutaj, to chyba właśnie byłby taki, żeby on tak otulał. Jak tam z tyłu bardzo odstaje, czy... Nie, to już chyba jednak może teraz zacznę tak robić. Chyba tak. Nie wiem, ale popatrzcie, jest. Jak po świętach przyjadę z takim golfem, to będziecie wiedzieć. Aczkolwiek teraz na tą włóczkę to się czeka 3 tygodnie. Wręcz nie przędziona, więc... Uj, jak ona jest wspaniała. Boże, jak ona jest wspaniała. Sama, no muszę sobie takie coś zrobić. Okej, ale teraz to mi się zdaje, że też w sumie możemy podjechać już tam na dalszy etap naszej podróży. I tam już sobie będziemy robić jeść. Jak mówili, że po 4 można wjeżdżać, to jest po 4. Mazowią płyniemy. Dobrze. To jest bilet, a to jest kajuta, tak? Tak. Znowu nie włączyłam kamery, no? Ale dobra. W chwilku też tu było wyświetlane Mazowią. Tam się świeciło. Znaczy mówili, że... Czyli co, jeszcze zawodka, czy jak? Nic sobie zapytać. Jedynki szukamy. Tak, na lewo. I tak. No, to teraz już jesteśmy na miejscu. Jak to teraz jest z tym tachografem, powiedzcie mi, bo dawniej to ten prom się cały czas trzymał. A teraz coś za każdym podjazdem muszę wpisać. No, czy jak? Już mi wychodzi tachograf z tego trybu prom. Troszkę zgubiałam, powiem szczerze. No nic, ostatnio też mi tak zniknęło, ale później było wszystko okej. No nie wiem. Miałam pójść do toalety i co? A to są też takie jakieś toalety? Pewnie są, bo tam są, tak? Od razu lusterkę muszę umyć, bo później nagle będzie, o, podjeżdżamy, a ja mam lusterko brudne. No już zgubiony. Nigdy bym się nie spodziewała, że dojdzie w ogóle do takiej sytuacji, że ja będę gotować łososia. W ogóle już
Słuchajcie, muszę to wszystko powyciągać i po kolei będziemy robić. No więc tu jest łosoś, to jest ryż, więc też sobie możemy go... Jego jest za dużo, resztę sobie zostawię, ale wyłożę już cały. Nie mogę przeżyć tego, że nie wzięłam sobie żadnych choćby ogórków kiszonych. Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle. Nie wiem, czy ktoś wie, jak to się stało? Bo ja nie. A tu jest jeszcze dorsz. Ten już ma dużo więcej wody w sobie, więc robimy tak. Teraz poproszę miejsce dla dorsza. Muszę przyznać, że jestem pełna pogardy dla siebie za to dzisiejsze jedzenie. Za to, że mi się nie chciało... Ja tylko i wyłącznie dlatego to robię w ten sposób, bo mi się nie chce później myć garnków i patelni. A tak to po prostu garnek jest czysty praktycznie. Więc naprawdę jestem pełna pogardy dla siebie za swoje lenistwo. Ale z drugiej strony mogłam pójść do McDonalda albo jeść jakieś ścierwo, więc mam mieszane uczucia co do swojego postępowania. Natomiast takie są fakty, że moje jedzenie wygląda tak. I to jest łosoś, tu jest dorsz, a tu jest ryż. I trzeba zadzwonić na policję w ogóle za to, że tutaj nie ma ani jednego warzywa. To też nie jest do mnie podobne. Następnym razem jak taką akcję wykręcę, to naprawdę zadzwońcie na policję, bo jest to karygodne. Nie można jeść bez warzyw. Ja generalnie uwielbiam ryby, więc mi bardzo smakuje. Ja uwielbiam ryby właśnie na parze, więc nie znoszę ryb panierowanych, a łosoś albo na parze, albo pieczone, ale na pewno nie panierowane i na pewno nie na tłuszczu. Nawet w tym roku może się uda mi w końcu przegabacić mamę, żeby na Wigilię nie robić panierowanych właśnie takich filetów z ryby, ani tym bardziej karpia, bo to jest wstrętne, tylko właśnie, żeby wrzucić całą rybę w ogóle do piekarnika, taką dużą, upiec i każdy będzie sobie tam wyciągał po kawałku. Ostatnio kupuję wodę gazowaną i najgorszy incydent, jaki miałam, to którejś nocy, jak się obudziłam i było mi za gorąco, zostawiłam za wysoką temperaturę i otworzyłam i się oblałam. Przygotowałam sobie też, słuchajcie, nawet torbę w międzyczasie. Oho, a czy ja nie zgubiłam druta jednego? Bo odkręciłam namierzenie. Nie zgubiłam. To jest za dużo, nie będziemy się tak męczyć. Oj. Pociągnęłam, tak? Ajajaj, nie. Gdzie on jest? No, chyba podjeżdżamy. Aby być taką niską kobietką w takim świecie, to przychodzą goście, się rzucają. Każdy chce być pierwszy. To nie będzie łatwe. Dobra, żebyśmy bilet to wzięli. Jest 70,11. Dobra, wiem co teraz zrobię. Kupię eurowinietę. Wiecie, że ja ostatnio się dowiedziałam, że to nie jest normalne, że kierowcy sami kupują eurowinietę, tylko im dyspozytorzy wykupują. Mi się to w głowie nie mieści. Przecież to jest naprawdę proste. Każdy kierowca, który ma kartę paliwową, a przecież każdy ma, po prostu wchodzi na stronę eurowiniec.eu i po prostu jest naprawdę dobrze. Valid nie dzisiaj, tylko jutro. Tak jest, jeden dzień. Polska, kraj rejestracji Polska. R7 Volvi. I teraz numer karty. No i widzicie, jest, nie? Widzieliście, ile to mi zajęło? No mi się zdaje, że nie dłużej niż minutę. Więc się zdaje, że kierowcy sami sobie powinni wykupywać, bo przecież sami najlepiej wiedzą, kiedy wjeżdżają, kiedy wyjeżdżają. No, że to jest tak, że jeździ się na stałe praktycznie, no to wtedy najlepiej jest wykupić roczną czy jakąś tam inną, nie? Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, żeby te kierowcy takie coś dyspozytor robił. Różne. Ja to właśnie z Volvim zawsze jestem jako taki specjalny przypadek, bo jesteśmy dłużsi. No dobrze, ja sobie jeszcze robię na wszelki wypadek zrzut ekranu tej eurowiniety, a płaciłam eurowagiem, to mi się zaciąga do faktury zbiorczej, więc takich żadnych tam świstków nic nie potrzebuję. O, widzicie? To pani bierze bilet. Skanuję. To jest kajuta, więc Świnoujście i Sztat.
R7 Volvi, Mazowia. Te bilety później trzeba zachowywać, jak się dzieli pauzę, a my tu dzielić pauzę będziemy. Ten prom płynie 6-7 godzin. Dobry wieczór? Proszę. Dobry wieczór. Jeszcze jeden. A, jeszcze jeden. A, to pani. To ja. Jeszcze pani nie widziałam na Mazowi. W ogóle na tej linii. Tak? Pani zawsze chyba tam na Nowej Star, nie? Czy nie? Ja to tak, ja po całym świecie się włóczę, więc mnie nigdzie na stałym miejscu nie można złapać. Dziękuję bardzo. Wy tak brzydcy panowie jadą. No tak, dziękuję. No dobrze, wjeżdżamy już. Wjeżdżamy. Volvi to zazwyczaj jest jakoś tak pod koniec dopiero. Na każdym promie, bo jednak ma 19 metrów, to już nie jest standard. I nas tak zawsze trzymają na końcu. No ale... Ojej. Zawsze jak się wjeżdża i tak to się wszystko tłucze, to jest taki element trochę, wiecie... A ja mam gdzie wjeżdżać? Niby człowiek wie, że wszystko ok, ale słyszycie, nie? A jeszcze Heweliusza oglądałam. Dobry. Ja? Dobrze, że na górę nie jadę. Fajnie, szeroko mam. Pokażę wam zaraz. Patrzcie, tu mnie zaraz, zawsze to mnie. Jeszcze. Stop, dziękuję. Prosto koła. Albo wiesz co, daj na lewo wyprostujemy, bo chciałem, żebyś trochę inaczej stanął. Bo za blisko podjeżdżasz. Lewo koła i cofamy. Lewo koła i do tyłu. Lewo koła i do tyłu. Lewo i do tyłu. A? Jeszcze lewo, nie kręć sam. Lewo koła i do tyłu. Podepnij mi lewo koła, dobrze. I cofamy. O, super. I prosto koła. Bardzo dobrze. I prawo koła. Stop. I jest jak w pudełeczku. Tu jest przejście dla pani. Prawo koła. Prawo koła. A? Jeszcze. Stop. Dziękuję. Koniec. Prosto koła. Ja to się nigdy nie potrafię dogadać, ja już wam to raz tłumaczyłam, ja się nigdy nie potrafię dogadać z ludźmi na promach, co pomagają przy zjazdach, nie? No, stanęłam na wprost, znaczy jechałam na wprost, to mi kazał na prawo jechać, nie? Zaczęłam mu jechać na prawo, więc wiadomo, że się skrzywiłam. No to wtedy zaczął, wiesz, coś kombinować, nie? I jak ja chodzi jeszcze prawo, lewo koła, ja nie rozumiem prawo, lewo koła, ja rozumiem dupa do prawej, do lewej, to wszystko jest z gabarytów, ja nie rozumiem prawo, lewo. Ja rozumiem, czy ma iść dupa do prawej, czy do lewej, koniec, nie? Inaczej nie będzie ze mną. No ale nic, dobra. Dobrze, tu jeszcze chyba... Wychodzi na to, że za każdym razem, jak wjeżdżam, to muszę przechodzić w prom, bo mi to wygasuje z promu, jest trochę dziwne. No ale dobrze, jesteśmy zostawieni. Czy mam bilet? Mam bilet, dobrze. 70-11. Już założyłam, widzicie,
kurtkę od LKW, bo jest czysta. A zresztą ładunek z LKW to nie bez łaski, nie? Stoi Volvi. Dużo miejsca mamy. I z tamtej strony też dużo miejsca. To aż nietypowe, żeby mieć tyle miejsca, żeby móc wyjść komfortowo. To jest dopiero luksus wyjść. Ja zamknęłam drzwi, niby zamknęłam, ale... no właśnie. Ciekawe. To jest zawsze ciekawe, nie? Że tak wjeżdżają. Ale nie, widzi Pani, ja robię te miejsce, żeby tu swobodnie można było przejść, żeby się Pani nie pobrudziła, żeby sekcja pożarowa mogła przejść, jakby była taka potrzeba. Ja czasami nie rozumiem, o co chodzi. A kierowcy nieraz tak jeden stanie tam, drugi tak. Będzie w kamerze. Teraz się jeszcze zestresuje, mu zgaśnie. Idę, dziękuję. Gdzie to się idzie? Tamtędy na lewo Już jakoś, Pani tak? pokażę. To A jest sobie pokład znajdę trzeci, spokojnie. a to jest burta lewa, bo tam jest dziób, czyli lewa burta, pokład trzeci, a klatka schodowa B to jest tutaj. A do recepcji jest pokład 7. Chyba, że ma Pani pod kabinę na pokładzie 9, to na Nie, tym- nie, nie, siódmym. No to chyba. Siódmym. Dziękuję Pan bardzo. Proszę bardzo, nie podróży. I wzajemnie. Szerzej. Trzeci, dobrze. I my idziemy na 7. O Jezu, jaka jestem rozmazana. Biedna, fajnie. I w ogóle jest prom przelotowy, więc mega się cieszę, że nie trzeba było zawracać, bo mnie to zawracanie zawsze stresuje. Ja już po prostu widzę, jak znowu jest ten... Dobrze. Dobry wieczór. 7011 to tam. A, w drugą stronę, okej. Przy telefonie, nie? Właśnie tak się patrzę, skąd ja Panią znam. Aha, tu się wszystko... Dobry, można wódkę? Można. 7011. Aha, 29. Cieplutko. Ale się nie kąpać i okno mam, patrzcie. Wiedziałam, że po co... O, widzicie. Wygląda tłumaczka, tego nie wiedziałam z tytułu. Ostatnim razem brałam, a to zawsze jednak zajmuje miejsce. Jest duży, nieporęczny. A ostatnimi czasy, jak jeździłam tetetką, to nigdy nie miałam okna, a tym razem mam okno. Ale z drugiej strony, to i tak wam nic nie dało, przecież tak jest ciemno, więc... No nic, dobrze. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, nie widzieli we filmach, to tak wygląda łazienka na promie. To jest toaleta, jest prysznic. Więc tak jest. I słuchajcie, nie wiem jak mam to powiedzieć, nie wiem jak to jest w ogóle możliwe. Znaczy, ja wiem jak to jest możliwe, ja wiem co się stało. Wiem co się stało, ale w ogóle nie idę już jeść, bo jest godzina 10. I ja zjadłam dzisiaj w związku z tą rozmrażoną zamrażarką 2 ryby w końcu. Więc jestem najedzona. I normalnie to bym nigdy w życiu nie odpuściła sobie jedzenia, które jest w cenie biletu, bo kierowcy zawodowi na promach, szczególnie takich transportowo, takich turystyczno-transportowych cargo, no to tutaj kierowcy zawodowi zawsze mają w cenie jedzenie. No a... Czekajcie, bo się jąkam. No i słuchajcie, nie idę jeść, po prostu jestem najedzona. Normalnie to nawet bym była najedzona i to i tak bym poszła jeść, ale wszystko przez to, że ja kilka miesięcy temu, nic wam nie mówiłam, bo nie wiedziałam, nie byłam pewna efektów, czy to mi się tylko coś wydaje, czy rzeczywiście tak jest. Ale kilka miesięcy temu, generalnie potem jeszcze jak przeszłam te swoje gastroskopie i kolonoskopie wczesnym latem, to się okazało, że mam kandidę w układzie pokarmowym. No i
się okazało, że są dwa sposoby leczenia kandidy. Candida, potocznie grzybica układu pokarmowego, czyli zbyt duże spożywanie cukrów. Coś z tym może być, nie? Nie wiem, czy pamiętacie, jak ja wcinałam słodycze, wafelki, wszystkie na raz jadłam. Jak zaczęłam jeść słodycze, to już nie mogłam skończyć. No i w każdym razie są dwa sposoby leczenia kandidy. Jedno jest takie, że przez miesiąc albo przez 3 miesiące jest się na takiej ostrej diecie i nie je się oczywiście żadnych słodkich rzeczy, to jest oczywiste, że nic z cukrem, ale nie je się też owoców i nie je się węglowodanów, takich jak na przykład w mąkach. Więc to było dla mnie zdecydowanie za dużo. Więc moja lekarka, która jest kobietą czynu i wie, że człowiek musi funkcjonować i pracować, a szczególnie jeszcze taki jak ja, co jeszcze jeździ, wymyśliła mi kurację, taką 21-dniową, jakimiś tam tabletkami, które jadłam co 6 godzin. Ja po prostu non-stop miałam ustawiony ten timer w telefonie, jak byłam w trasie. Pamiętam, że zaczęłam właśnie kurację, jak byłam w trasie, jakoś tak we wrześniu chyba. No i przez 21 dni, co 6 godzin brałam te tabletki. No efekt był taki generalnie, że schudłam, bo tak czy inaczej się starałam nie jeść węglowodanów. Co zresztą się widzieliście pewnie, że schudłam, to właśnie przez to, że odstawiałam węglowodany. Znaczy węglowodany, jadłam dalej jakieś takie rzeczy typu makaron, ryż, no ale starałam się w ogóle nie jeść chleba i nawet jak byłam we Włoszech, to nie jadłam tych wszystkich słodkich rzeczy. Ale słuchajcie, efekt jest taki, że teraz, już po kilku miesiącach, ja w ogóle nie mam ochoty na słodkie rzeczy. To jest dziwne uczucie, natomiast ja nie mam żadnych wafelków w aucie. Mam jakąś zawalistą czekoladę ze sobą w aucie i w ogóle nie mam ochoty jej jeść. Daktyle mi smakują, śliwki suszone mi smakują, jakieś bakalie, ale generalnie na czekoladę nie mam ochoty, na wafelki nie mam ochoty, na te wszystkie piękne włoskie desery, co są na stacjach tych benzynowych, rogaliki z kremami, jakieś w ogóle tartaletki, wszystkie rzeczy, które normalnie uwielbiałam. Teraz tak patrzę i sobie myślę, kurde, no nie mam ochoty, nie? Ładnie to wygląda, ale nie mam ochoty. Ale szczytem wszystkiego jest to, że ja już nie mogę jeść McDonalda ani żadnego innego ścierwa. Jak po prostu patrzę na McDonald's, to widzę po prostu najgorsze ścierwo. Takie najgorsze rynsztokowe. Taką paszę najgorszą dla najgorszych zwierząt. No po prostu nie jestem w stanie. Jednak ani KFC, ani McDonalda, ani burgera, no po prostu nic. Nie jestem w stanie jeść żadnego fast foodu. No po prostu patrzę na to i mnie odrzuca, więc... I efekt jest jeszcze właśnie uboczny taki tej kuracji antygrzybiczej, że się nie lubię przejadać. Przedtem to po prostu, ile miałam na talerzu, to typowo po podkarpacku. Po prostu, że jak miałam za dużo, to i tak zjadłam, bo szkoda wyrzucić. Natomiast teraz, no po prostu, no nie mogę, nie? Tak patrzę, myślę, no będę coś napychać jak świnia, no nie mam ochoty po prostu się przejadać. I tak teraz na Polferisie są bardzo dobre, jest kuchnia bardzo dobra generalnie. No ja nie idę, bo się nie będę przejadać. Nie mam ochoty. Wolę się po prostu pójść, wykąpać, mieć w końcu dobry prysznic, porządny taki, wiecie, z gorącą wodą, niż iść i jeść. Wolę po prostu pójść teraz odpocząć, a rano sobie wstać nad ranem. Tak czy inaczej trzeba pamiętać, że ten prom płynie 6-7 godzin, to jest krótki rejs stosunkowo, więc ta noc będzie krótka. Więc trzeba się przygotować, spać i rano zjeść śniadanie, tak jak najbardziej i tyle. Więc cały czas się dziwię, nie mówiłam wam o tym wcześniej. Nawet jak robiłam sobie tą kurację, bo stwierdziłam, może zadziała, może nie zadziała, może zadziała tylko na chwilkę, ale później wszystko zaraz wróci i nic z tego, więc stwierdziłam, dobra, trzeba temu dać kilka miesięcy, zanim będę wam w ogóle zawracać głowę, ale generalnie, jeżeli macie tak, że jak zaczynacie jeść słodycze, to nie możecie przestać, no to może trzeba by było zrobić test właśnie na Candidę w układzie pokarmowym. Ja się w ogóle nie spodziewałam. Mi to wyszło właśnie przy okazji gastroskopii. Że wszystko okej, ale tutaj coś pani Iwono widać. Taka niespodzianka, więc no. A ja tak miałam, pamiętacie? Ile nie miałabym słodyczy w aucie, to po prostu od razu musiałam zjeść wszystkie na raz. Bo nie mogłam się zatrzymać już, więc ja się idę kąpać. Idę się kąpać. Dobranoc. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały.
Mattias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Mia Taichi, Kan Jesilbak.